Marka Ricoh MPC 2011 wykonała właśnie 60 000 kopii czarno-białych. Może ja to wydrukuję, będzie lepiej widać. Poczekajmy, aż się pojawi karteczka. Pokażę zbliżenie. Ok. Więc tu dokładnie widać, że czarno-białe kopie jest razem 60 000, czyli 60 000 to jest koniec zespołu bębna w kolorze czarnym. Jaki będzie objaw? Objaw będzie taki, że kopie będą za jasne. Żółty 806 182. Wchodzimy w tryb serwisowy i z poziomu drukarki wydrukujmy sobie test. Czyli test page 1103 i tutaj zrobimy sobie ten wydruk. Poczekajmy, aż maszyna go wypluje. Zobaczycie wtedy, że czarny kolor nie jest idealny, a musi być. No, szybciutko. Dobra. O. Kopia jest w sumie bardzo ładna, ale kolor czarny nie ma dobrego pokrycia. Nie wiem, czy to widać, nie widać. Dla mnie ten czarny jest już zły. Więc wymienię czarny bęben, bo skończył się jego cykl. Czyli wychodzimy, wyłączamy kserokopterkę przełącznikiem głównym i otwieramy maszynę. To jest moduł bębna, który składa się z modułu bębna i modułu dewelopera. My wymieniamy tylko prawą część, więc ten moduł trzeba rozkręcić.
wyrzucić. Śrubki też możemy wyrzucić, nie będą nam potrzebne, jak się okazuje. No i bardzo dobrze. Musimy zostawić tylko tylną obudowę, bo ona będzie nam potrzebna. To zostaje. No więc musimy najpierw to wszystko rozkręcić, uważając, żeby nie wypadł bęben, i skręcić ponownie. No dobra, to kręcimy. Czyli najpierw tutaj. W przedniej części modułu bębna też zdejmujemy łożysko i teraz może nam wypaść wałek bębna. Trzeba go przez tą chwilę jakoś trzymać palcem, zabezpieczyć. O, on już ma ochotę wypaść. Więc nie czekamy na to, aż on wypadnie, tylko instalujemy ponownie developing. Pięknie. Dwie śruby. Dobrze, idziemy do tyłu. I 3 śrubki. Nie tu. Tak powinien wyglądać moduł bębna po wymianie. On jest trochę żółty, ale to są fabryczne zabezpieczenia. A więc wkładamy go do maszyny. Delikatnie. Przewodziki będą szły tutaj i tutaj. Ok. Śrubka. Tu był wkręt. Tylko dlaczego tam był wkręt? Skoro to jest metalowe? Dziwna sprawa. No, tak powinno być. Wpinamy wtyczkę. Wtyczki to jest bardzo delikatna sprawa. Zakładamy obudowę bębna. Też wkręcik. Ok, opuszczamy transfer. No i zakładamy osłonkę. I kręcimy dalej. Ale jestem gapa. W tym momencie wszystko jest złożone, w związku z tym, że dotykaliśmy sporo rzeczy przy bębnie, warto wyczyścić laser, bo może coś tam się obsypało. A uruchamiam kopiarkę i czekam, aż się odpali. Dobra, żeby nie przedłużać, żółty 806 182, wejdziemy w tryb serwisowy i szybciutko wydrukujemy sobie wydruki testowe. Zobaczymy, jak to nam wyszło. Pierwsze wydruki zapewne będą brzydkie, więc w ogóle tym się nie przejmujemy. Trzeba ich zrobić 5-10, dopiero potem zobaczymy, jaka jest jakość. Teraz się drukuje pierwszy, pewnie będzie zły, ale to nic. Nie, nawet pierwszy jest dobry. Wow. No i dobrze, chodziło o to, żeby kartka miała bardzo ładne pokrycie na czarnym kolorze. Zobaczcie. Teraz czarny kolor
jest taki, jak ja bym chciał. I o to chodziło w tej naprawie. W skali czerni, spójrzcie, nie ma tragedii, jest o wiele lepiej. Czerni teraz jest bardzo ładna. Ja jestem zadowolony. Jeszcze sobie zrobimy drugi wydruk tak szybciutko. Czyścimy maszynę, tam gdzie zostały moje brudne paluchy i ewakuujemy się. Klient może dalej pracować. Mam jeszcze ten jeden wydruk. Widzicie czy nie widzicie? Jest. Super. No, to jest to. Zobaczcie, co się dzieje. Jak pięknie jest teraz kryty czarny kolor. Idealnie. O to mi chodziło. Musicie pamiętać, że zawsze po 60 000 kopii musicie wymienić moduł bębna czarny, ten, który ja wymieniałem. Natomiast jeżeli maszyna wykona 48 000 kopii lub wydruków kolorowych, musicie wymienić jeszcze yellow, magenta i cyjan. I właściwie to trzeba robić zawsze jednocześnie. Czarny zrobił więcej, ale najpierw. Dlatego tylko jego zrobiłem. Objaw jest taki, że maszyna robi dany kolor za jasno albo robi kreski. W moim przypadku czarny był nieładny, więc ja takiego czarnego nie chcę. Klient też go nie chce. Mamy teraz bardzo ładny wydruk. Ja jestem zadowolony. Pozdrawiam. Trzeba jeszcze wejść w system SP, wybrać 3, poszukać 701. Jest 3701. I teraz co my wsadziliśmy? Wsadziliśmy nowy PCU czarny. Wartość 0. OK. Wartość 0 zmieniamy na 1 i zatwierdzamy hashtag. OK. Teraz możesz już wyłączyć maszynę i ona jest gotowa do kopiowania.